Nie mówcie mi, tak jak już mówili mi wyborcy Hołowni, Trzaskowskiego, PiS-u czy Brauna, że to co mówię to dzieci nada, że tak się polityki nie robi. Owszem, nie robi się. I dlatego jest źle. I dlatego szuje są na wierzchu, a ludzie porządni są zdeptywani. I dlatego ta cywilizacja upada. Tak samo mogli powiedzieć Panu Jezusowi. Nie porównuję tu żadnego człowieka do Niego, ale każdy człowiek ma Go naśladować. I po to On dał nam przykład. Mogli Mu powiedzieć, że tak się nie wygra z Rzymem, że zawiedli się na Nim, że jest miałki, że miał ich wyzwolić, że lepszy ten Barabasz, który dawał nadzieję na zbrojne wyzwolenie. Nie, takie coś da tylko krótkowzroczne zwycięstwo, a na dłuższą metę zniszczy i będzie trawić coraz bardziej kolejne pokolenia, wychowujące się w takim świecie bez honoru i bez godności. Bo godnie, jak zapomnieli współcześni, to nie wygodnie. Bo godnie to pamiętać o zasadach, które bronią nas przed krzywdzeniem innych nawet wtedy, gdy robimy to niechcący, dążąc po trupach do celu. I tu zaczyna się rozciągnięta w czasie degeneracja, rozłożona na wiele etapów choroba Zachodu. Choroba, o której i w katalogice pisałem, mająca 4 warstwy. Kościół, uważam, że kilkadziesiąt lat temu popełnił olbrzymi błąd. Mówię tu o Soborze Watykańskim II. Wtedy Kościół odszedł od swoich wcześniejszych zasad. Apel do Sławomira Mencena. Panie Sławomirze, ja na Pana głosuję z przyczyn strategicznych, żeby 2 rządzące partie nie czuły się bezkarnie. To jest kluczowa przyczyna. Trzeba ich zmienić. Dopiero co nagrałem piosenkę zachęcającą do głosowania na Pana, a już muszę Pana skrytykować. Mimo iż na Pana zagłosuję, bo inni robią gorzej. Inni, łącznie z Grzegorzem Braunem, co już tu pokazywałem, robili gorzej. I wciąż, a Pan się dał teraz podpuścić tym, że inni wobec Pana to robią. Proszę się nie dać. Proszę nie iść tą drogą. A jaką? No to trochę dłużej spróbuję naświetlić. A do piosenki... I kilka tych piosenek mam i próbowałem w nich zwrócić uwagę na co dzisiaj zwrócę, na zasadę dostatecznej racji, szczególnie w oskarżaniu bliźniego, domniemania niewinności, a przede wszystkim na 8 przykazanie Boże. Tutaj ludzie mówią, że to nie można być takim, że czasem trzeba podejrzewać. Nie, bo wtedy oszczercy są bezkarni, kiedy widzą, że można rzucać plotkę, to ją pięknie zbudują i rzucą. O tym dzisiejszy odcinek. I apel do Pana Sławomira Mencena. I teraz też zastrzegę, powiem to do wszystkich tych, którzy powiedzą, widzisz, on jest taki jak inni, którzy będą tutaj próbować tą moją krytykę skierowaną do Pana, Panie Sławomirze, pokazać jako dowód, że na Pana nie wolno głosować. No nie, no bo przecież wszyscy inni robią to samo, tylko 100 razy bardziej. Pan to tutaj niestety zrobił w reakcji. Po co? Pojawią się tu tacy, co będą mówić, no ja, widzisz, taki ten twój Mencen. To nie jest żaden mój Mencen, tylko to jest wybór strategiczny. Kolejna sprawa. No i co wam zostanie? Zagłosujecie sobie na Grzegorza Brauna, pokrzyczycie, który pierwszy nakręcał i prowokował, bo on na tych, co budują swoją kampanię, na takich oszczerczych insynuacjach o centrum, o niewywróconym stoliku, jakby można było rozliczać firmę, która przegrała przetarg z budowy mostu. No nie można, nikt tak nie robi, ale tutaj nagle pan Braun za lewicą, za PiS-em powtarza niewywrócony stolik, niewywrócony stolik. Za publicystami, którzy teraz często nie wprost, ale tak działają, żeby sprzyjać Braunowi. I to rozbija prawicę i zwiększa szanse Trzaskowskiego. Gdzie byliście ci, którzy mówicie teraz, że niepotrzebnie Sławomir Mencen atakuje Nawrockiego. I ja pana Mencena już za to krytykowałem. Za szydzenie na przykład z Ryszarda Petru, z 6 króli. A gdzie wyście byli wtedy? Gdzie wyście byli? Ani słowa żeście nie pisnęli, jak PiS oczerniał Konfederację od ruskich agentów. A teraz płaczecie, że Konfederacja i sobie psuje szansę na koalicję z PiS-em. To jest hipokryzja. Bo wtedy jak Morawiecki kłamał na temat Konfederacji, Czarnek kłamał o koalicji Konfederacji z PiS-em po tym, jak Platforma się tylko wstrzymała od głosu w sprawie Bosaka.
a nie przeszkadzało wam, jak wsparli na marszałka Czarzastego. Analogiczna sytuacja, to tym bardziej powinniście mówić, że jesteście w koalicji z Czarzastym i Lewicą. Ale nie. Moralność Kalego. Nam wolno, innym nie wolno. Jak my oczerniamy, dobre jest. Ale jak nas, ojej. Macie coście zasiali, więc ja mam tu prawo rozliczać Sławomira Mentzena. No nie wy. Bo wy robicie to w dwójnasób, a Sławomir Mentzen, jego błąd jest dużo mniejszego kalibru, bo po prostu polega na tym, co robi większość ludzi we wszystkich środowiskach. Na powtarzaniu oskarżycielskich narracji w bardzo skomplikowanych sprawach, po dziennikarzach, po publicystach, w których jakiś szczegół może sprawić, że sprawa wygląda zupełnie inaczej, a jest niekorzystne świadectwo o bliźnim wystawione, o bliźnim czy o Kościele. To jest jego błąd i większość z was go popełnia. Ale jak wy, to dobrze jest, wam wolno. Dlatego ja mam prawo rozliczać z tego Sławomira Mentzena i żądać od niego tego, żeby nie robił tak jak wy. Natomiast wy, którzy tak robicie, nie macie moralnego prawa, by teraz tutaj krytykować. Gdzieście byli wcześniej? To, że pana do tej pory i Platforma, i PiS oczerniali od ruskich agentów, budowali narracje, czarne kampanie propagandowe mające pokazać nawet dobre rzeczy, te co dobrze o panu świadczą, jako coś stawiającego pana w złym świetle, zaradność, punktualność, słowność, umiejętność wyjścia z trudnej sytuacji, jak z tą hulajnogą czy bieganiem. Kiedy kłamali, że to była ucieczka przed dziennikarzami, podczas gdy to pan najpierw biegł, a dopiero potem za panem biegli, żeby stworzyć medialne wrażenie. Kiedy kłamali, kłamliwe insynuacje puszczali, niestety łącznie z Grzegorzem Braunem. Łapali za słówka w iście talmudyczny sposób, kiedy Wipler czy ktoś inny mówił, że stajecie w centrum sceny politycznej. To znaczy, wszystkie partie będą próbowały mówić waszym językiem i liczyć się z wami w budowaniu rządu. To manipulatywnie, talmudycznie, faryzejsko, w oparciu o fantazje słowne próbowano wykręcić i niestety to powtarzają wyborcy Grzegorza Brauna jako porzucenie idei. Nie. To chodzi o to, żeby w centrum uwagi postawić idee. Prawicowe, konserwatywne idee. Postawić je w centrum. Do tego trzeba przyciągnąć wyborców w centrum, czyli takich, którzy nie mają czasu interesować się polityką i wybierają po pozorach. Dlatego często też zmieniają poglądy i szukają nowej drogi. Do nich trzeba dotrzeć z prawdą. A żeby to zrobić, nie można ich na początku zrazić akcjami, które spodobają się tylko ludziom skrajnym, zaangażowanym emocjonalnie w politykę. Ale to wykręcali. Gdy to robili wobec pana, to pana broniłem. Nie mówię o tym, jak jest w sprawie pana Nawrockiego, ale uległ pan temu szantażowi, który wymagał, by krytykować PiS. Niestety ze strony Grzegorza Brauna, który sugerował, że pan, mówiąc o kontynuacji polityki Dudy, jakoś poszedł na ugodę z PiS-em. Tymczasem kontynuacja to jest rzecz normalna w każdym państwie. O tej hipokryzji obozu pana Hołowni, który mówi tyle o dobroci, że najważniejszy człowiek przoduje w hejterskich operacjach wobec swoich kontrkandydatów, opierających się na faryzejskim wykręcaniu się od odpowiedzialności przez insynuacje. To znaczy zasugeruje komuś coś, a potem się wykręcę. Ja tego literalnie nie powiedziałem, ale tak, żeby wszyscy to tak zrozumieli, a potem, gdy już przyzwyczajono ludzi do tych insynuacji, to wprost pan Hołownia zaczął oskarżać o kłamstwo i tak dalej, na podstawie zmanipulowanego wyroku sądu, gdzie faktem było, że imigranci byli nielegalni, natomiast to, że zostali zalegalizowani, to była operacja na literze. Taka operacja literalna, faryzejska. A po drugie, Sławomir Mentzen, wbrew temu, co sugerował sądowi prawnik Hołowni, nie mówił o nielegalności pobytu, ale imigracji, a to dwie różne rzeczy, a sąd tego nie zauważył i pośpiesznie poszedł za tym. Obalił chochoła. Nie to, co Mentzen mówił, tylko zlali mówienie o pobycie z mówieniem o imigracji. Podczas gdy to są dwie różne rzeczy. Ale tak to się robi, tak się ten nakręca obóz hejterski. Niech pan nie daje się zaszantażować tym narracją Pińskiego, które przejmuje Braun i jego wyborcy. Albo przeciwnym, narracją PiS-u, że pan jest sługą Platformy, tak? Który niestety ustami na przykład Morawieckiego, premiera PiS-u, premiera rządu PiS-u, sugerował wam kłamliwie związki z Rosją. A teraz sami otrzymują podobne łatki. Mają to, co zasiali.
gdy propagandyści PiS-u grzebali na temat mieszkań, na przykład pana Kukiza, to teraz ich sztab otrzymał pisowski, tak, bo to jest kandydat pisowski, otrzymał to, co sam zasiał. Ale niech pan w to nie idzie. Ja nie wiem, jak jest z tymi mieszkaniami, ale niech pan nie powtarza doniesień Onetu, które są wprost operacją wyborczą. Bo jak dokładnie jest, to nie wiemy. To są rzeczy, których ani wyborcy, ani pan nie mają jak na szybko zweryfikować. A więc trzeba zostawić. No trudno. Wiem, że jest taka emocja, ale trzeba ją zostawić. Zostawić, nie dać się wciągnąć w te emocjonalne gierki pana Grzegorza Brauna, PiS-u, Platformy, Pińskiego, innych propagandystów. Niech się pan nie da w to wciągnąć. Zostawić, tak jak sprawę Soboru. Pan nie wie, nie zna się na tekstach Soboru. Nie przedstawia argumentów, a tym bardziej wyborcy tego nie wiedzą. To jest błąd. Nie rozstrzygam, czy ktoś jest winny, czy nie, ale widzę po metodach, że winny jest ten, choć to jest mniejsza wina niż te, które tutaj analizowałem, ale jednak istotna, kto powtarza informacje w obiegu medialnym, których wyborcy, widzowie nie mają jak zweryfikować, a więc wierzą na słowo ślepo w oskarżenia. W oskarżenia wobec pana albo w oskarżenia wobec pana kontrkandydatów. A to są skomplikowane sprawy, których ludzie nie mogą rozstrzygnąć. Nie grajmy tym w kampanii. Tak samo jak nie grajmy Soborem w sprawie Kościoła. Bo Sobór to jest akt Kościoła i większość ludzi, którzy oskarża, również pan, nie potrafi udowodnić tych oskarżycielskich tez wobec Soboru, a więc wierzy ślepo w oskarżenia. To jest problem, który metodycznie się utrwala operowaniem takimi medialnymi doniesieniami, spinami negatywnymi medialnymi, hodowanie w społeczeństwie samograju dywersyjnego, ślepej ufności oskarżeniom, co analizowałem na przykładzie tego Soboru czy Nowej Mszy w książce Strażnicy Tradycji. Niech pan nie idzie tą drogą, która jest bardzo kusząca. Ludzie będą panu przytakiwać, nawet brauniści, bo oni robią to samo. Cały czas na tym bazują. Niech pan za tym nie idzie. Manipulacjami jest gadanie, że Konfederacja czy inne nowe partie będą takie same, bo jeszcze nie wiemy, bo nie rządziły. Te manipulacje opierają się na faryzejskim, talmudycznym operowaniu podejrzeniami, fikcjami oszczerczymi, narracjami, literą i ignorowaniu prostego faktu, że jeszcze tych, co nie rządzili, nie mamy z czego rozliczać, a jeśli ich wpuścimy na rynek, to ci, co dotąd rządzili, będą mieli konkurencję, a więc będą zmuszeni do działania na korzyść Polski. To głównie mnie skłania do głosowania na pana. Natomiast nie podoba mi się i muszę to panu wytknąć ostro, że uległ pan tej kłamliwej narracji Grzegorza Brauna, Platformy i PiS-u, zarzucającej panu rzeczy w istocie dobre, że na przykład nie atakuje pan PiS-u, sugestie, insynuacje, że jest pan dogadany z PiS-em, pochodzące od tych, którzy sami kiedyś wspierali Dudę wprost w drugiej turze, a teraz się tego wypierają, jak pan Grzegorz Braun, który powiedział, wykręcił się: ja tylko powiedziałem, że na Bronisława Komorowskiego nie będę głosował, a to nieprawda, bo powiedział, że będzie głosował na Dudę w drugiej turze. Po to robił, żeby panu pana zaszantażować, że pan jest dogadany z PiS-em, bo pan deklaruje kontynuację. To jest brudna gra na narracjach talmudyczno-faryzejska i pan temu ulega. Ulegając temu, pan też wszedł w ślepe powtarzanie jakichś tam śledztw Onetu. Nie jest pan w stanie tego zweryfikować, a pan w to wchodzi, co inni robią. Ślepa ufność jednemu czy drugiemu autorytetowi. No bo pamiętam, jak przestrzegałem przed powtarzaniem oskarżeń, które wydawały się takie mocne. To wielu mówiło, ale niestety jesteśmy na to skazani, bo byśmy musieli w nic nie wierzyć i bylibyśmy bezbronni wobec podłych ludzi. Sęk w tym, że jeżeli przyjmiemy taką zasadę, to bezkarni są oszczerczy, którzy potrafią bardzo wiarygodnie brzmiące opowieści w gazetach przedstawić, spreparować dowody, fakty. No ale jak na kogoś związanego z Konfederacją takie paszkwile szły, to nie było problemu, to oczywiste oburzenie, te plotki nawet powtarzali propagandyści pisowscy, obyczajowe jak profesor Pingwin tak zwany. I dobre było, nikt mu tam nie zwracał uwagi na to.
a z drugiej strony Jan Piński i tuskowcy, platformersi. I dobre jest. Lepiej jest się pomylić, nie oskarżając kogoś, kto może kiedyś okaże się winny, niż pomylić się, oskarżając kogoś na podstawie nawet wiarygodnych, spreparowanych niby dowodów dziennikarskich, kto później okaże się niewinny i to bardzo często będzie już za późno. Tu nie chodzi o to, kim jest osoba, ale o zasady, które my stosujemy. Zasady oceniania rzeczywistości. Jeżeli przyjmiemy takie niebezpieczne zasady, to sami w końcu padniemy ich ofiarami. I wielu z was, którzy teraz się oburzacie, widzicie, macie coście zasiali. Albo to inaczej się mówi, zbieracie coście zasiali. No, albo pijecie to piwo, coście se naważyli. Nie chodzi o to, jaka jest prawda. Bo pierwszym kłamstwem często jest, że my możemy tą prawdę dociec na podstawie tych informacji, gdy nie możemy. Pierwszym kłamstwem jest oszukiwanie ludzi, jakobyśmy mieli podstawę do pewności, gdy jej nie mamy. Czasem do prawdy nie mamy dostępu. Wtedy liczą się zasady. Lepiej jest się pomylić, powiedzieć nieprawdę, broniąc kogoś, kto okaże się przestępcą, niż wydać osąd oskarżycielski wobec kogoś, kto na podstawie różnych spreparowanych dowodów, pozorów, wydaje się przestępcą, a jest niewinny. Dlatego jeżeli nie jesteśmy do tego oddelegowani, żeby wydawać osąd, on też tych oddelegowanych czasem jest omylny, to po prostu się tym nie zajmujmy. Zajmijmy się tym, co do nas należy. To jest, jeżeli ktoś się pomyli, broniąc kogoś, kto okaże się przestępcą, ale z przyczyn zasadniczych, czyli z powodu zasad, to będzie szlachetna pomyłka. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał rację, to znaczy rzeczywiście ktoś okaże się tam przestępcą, z kimś strasznym, ale nie miał ku temu dostatecznej racji, to będzie niegodziwe wypowiadanie prawdy, bo okraszone metodycznym kłamstwem, znaczy kłamstwem, że miał jakiekolwiek podstawy. Nie, po prostu uwierzył na słowo jakiemuś tam doniesieniu dziennikarskiemu, którego rzetelności nie ma nie ma czasu, nie ma narzędzi, by je zweryfikować. Nie ma kompetencji. No a więc wierzy na słowo. Jeszcze jak widzimy, że takie informacje są elementem kampanii wyborczej, czy jakiejś innej kampanii czarno-PR-owej, to należy zostawić to na boku i się tym nie zajmować. Zajmować się tym, co do mnie należy. To dotyczy jak ludzi, czyli domniemania niewinności bliźniego, tak tym bardziej aktów Kościoła, jak sobór czy obrzędy mszy. Nie my jesteśmy od tego, nie dostaliśmy władzy, by to rozstrzygać, a tym bardziej kompetencji i narzędzi ku temu nie mamy. Więc jeśli nawet tu popełnione zostały jakieś błędy, niech się nie zrzymają ci, których ta wymowa zastanawia. No też coś sprawdzam. To znaczy sprawdzam reakcję ludzi, którzy już tutaj, że z Ukrainy, że z Rosji, że obcokrajowiec. Nawet jeśli jakieś błędy popełniono, to popełniły je kompetentne, jeżeli mogą popełnić w kościele na przykład, kompetentne do tego urzędy i one będą za to odpowiadać. A my zajmijmy się tym, co do nas należy, do każdego. Tym, jak ktoś jest stolarzem, jak robi stołki, jak ma dzieci, jak wychowuje dzieci. I w każdym przypadku, jak stosuje się do 10 przykazań. Między innymi tego tu najistotniejszego w mediach 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu, a tym bardziej przeciw Kościołowi. I fałszywe, jak to pokazałem. Jeśli nie możemy ustalić, jaka jest prawda co do zdarzeń, które są złożone, skomplikowane, ich znaczeń, interpretacji, to tym fałszem, które widzimy, jest kłamliwa sugestia, że mamy podstawy do pewności i do oskarżania i do wydawania osądu, gdy ich nie mamy, a więc de facto zgadujemy. Wierzymy ślepo w oskarżenia. Wierzymy ślepo w oskarżenia. To jest samograj dywersyjny, bo tak każde społeczeństwo, w którym taką metodę przyjęto i przyzwyczajono ludzi do niej, można rozbić. Rzucając po prostu plotkę i preparując jakieś materiały, narracje, fikcje, obrazki, talmudycznie, nadając im takie znaczenie, takie interpretacje i je rozdmuchując medialnie, jakie pasują do tego, żeby pogrążyć, poniżyć, zaorać danego człowieka. I to jest dziadostwo.
to trzeba zniszczyć. Taką metodę. Ślepa wiara w oskarżenia. W oskarżenia wobec tych, którzy nie chcą razem z nami ślepo oskarżać. Połączona z hipokrytycznymi oskarżeniami o ślepą wiarę, ślepą obronę wobec tych, którzy nie chcą z nami ślepo oskarżać, bo brakuje im dostatecznej racji, czyli wobec tych, którzy zachowują się porządnie, stosują starą, sprawdzoną zasadę domniemania niewinności i takiej projektowania własnej ślepej wiary na tych, którzy nie chcą wierzyć ślepo w oskarżenia, dopuszcza się notorycznie tylu ludzi w przestrzeni publicznej, w dyskusjach medialnych, że aż głowa boli. To jest wręcz taki odruch w rozmaitych dyskusjach, nie tylko w mediach, bo i na co dzień. Jak ktoś nie chce z nami nawalać w kogoś, to oskarżmy go, że ślepo wierzy temu komuś. A on po prostu, nie wie, nie ma podstaw, by oskarżać, to nie oskarża. Ale jest taki szantaż, musisz oskarżać z nami, bo jak nie, to jesteś ukrytym stronnikiem PiS-u, albo przeciwnie, ukrytym stronnikiem Platformy, jeżeli razem z nami w Platformę ślepo we wszystko nie nawalasz. I niestety w narracjach medialnych tak właśnie jest postrzegany każdy, kto nie uczestniczy w takich zbiorowych nagonkach. I teraz uderzenie, wykorzystanie tego momentu na koniec kampanii, by uderzyć, nie wiem czy słusznie, czy nie, ale jeśli chodzi o metodę, to na pewno niesłusznie, bo na podstawie jakichś tam dziennikarskich doniesień, których nie możemy zweryfikować tak łatwo, to jest taka uległość tej nagonce, tej sekciarskiej walce, która się ciągle toczy. No nie, to już niech pan dotrzyma słów i tak jak pan mówił, również w sprawie aborcji, tak i w tej zasadniczej sprawie, co do takich standardów, reguł szlachetnego zachowania, niech pan też powie, no ale tak samo jak pan Sławomir, pan Grzegorz Braun negował, poddawał wątpliwość kanonizację ulmów, czego nie mamy prawa jako katolicy, to jest postawa protestancka. Tak samo dywagował sobie po protestancku o Machabeuszach. Jacy to źli, jacy straszni, bo tam wymordowali w świątyni tak zwanych Greków, ale nie tylko Greków, bo i tych, co się zgreczyzowali, Żydów, tak. No tyle tylko, że pan Grzegorz w całym swoim wywodzie kompletnie pominął najistotniejszą rzecz, że ci Machabeusze byli zmuszani do bluźnierczego, bałwochwalczego kultu oddawania czci bożkom w ich świątyni, do profanacji tej świątyni i bronili się przed tym. O tym już pan zapomniał. Tak samo zresztą jak ci sygnatariusze listu 16 zapomnieli kompletnie o przeciwny błąd, o wątku Chabad-Lubawicz. Pominęli go. To są sprawy skomplikowane, narracyjne. Protestantyzm właśnie na tym polega jego błąd, że wciąga ludzi wiernych w dywagacje na temat znaczenia pisma, a tutaj trzeba powierzyć się jakiejś instytucji, która przekazuje znaczenie pod asystencją Ducha Świętego. Bo sami to, pozwalając sobie na takie dywagacje w skomplikowanych, narracyjnych, zawartych w pismach sprawach, a więc opartych na literze, na słowie, na deklaracji czyjejś, to my się pogrążymy w wieży Babel indywidualnych interpretacji, a ta wygra, która lepiej się emocjonalnie przebije. To jest pułapka, to prowadzi donikąd. Tak samo podważanie soboru czy nowej mszy. Nie nasza to rzecz, to są sprawy wysoce spekulatywne, interpretatywne. I to jest błąd jednych i drugich. Zresztą analogiczne narracje o neokonfederacji, to był kiedyś zarzut środowisk nie tylko arcybiskupa Lefebvra i Bractwa Piusa X, ale i innych środowisk, często będących w kościele oficjalnie, które sobie tak dywagują, podważają sobór i wciągają w to wiernych. To jest protestantyzm, a w istocie rewolucjonizm i faryzejski talmudyzm, oparty na symulakrycznym piśmie, które odrywamy sobie od rzeczywistości własnymi interpretacjami, fantazjami oszczerczymi, bo te są najgorsze, oskarżycielskimi, odwracamy uwagę od faktycznego znaczenia, które często, tyle co o nim wiemy, to jest to, że jest złożone, bardzo trudne, ale lecimy za jakimiś uproszczeniami, wyjaśnieniami i oskarżamy się nawzajem. Zamiast pokornie zająć się tym, co do nas należy, chociażby 8 przykazaniem, żeby tutaj się tego trzymać. Jak
sprawa jest skomplikowana, to nie oskarżać pochopnie, ani na podstawie jakichś dziennikarskich ploteczek, niby śledztw, bo akurat teraz wypłynęły. Dajmy im czas, niech sobie tam, a my róbmy swoje. Zajmijmy się, nie dajmy sobie odwrócić uwagi od podatków, od tego, co nas bezpośrednio dotyczy, z czym mamy styczność, od konieczności zarabiania, od tego, że nam biurokracja w tym przeszkadza, tak samo wychowywania dzieci, że są zmuszane do chodzenia do szkół, gdzie im się wmusza jakieś ideologiczne programy, które demoralizują. No to jest coś, co nas dotyczy. Wprost, bezpośrednio, prosto. Że trzeba w tym gąszczu biurokracji jakoś zarobić, to jest prosta. I jak zarobić, żeby to uczciwie zrobić,